mi nie powiedzieli. Jak nie chcesz tu siedzieć, to idź. Do szpitala przychodzi dziewczyna, u której lekarze podejrzewają zmiany neurologiczne w mózgu. Ona od dziecka była cicha i spokojna. Nigdy się tak nie zachowywała. Dziewczyna jest zazdrosna. Siostra podrywa jej chłopaka. Wiem, że zabrzmi to nieprawdopodobnie. Larwy w oku, larwy w mózgu. Snowboardzista. Upadek bez utraty przytomności. Pogotowie przywozi snowboardzistę, który miał wypadek na stoku. Początkowo jego kontuzja wygląda zupełnie niegroźnie i lekarze chcą wypisać go do domu. Co się dzieje? Noga? Ale ta druga, kolano. Jednak niespodziewanie stan chłopaka pogarsza się. Okazuje się, że ma raka kości. Co się dzieje? Mateusz? Mateusz? Słyszysz mnie, Mateusz? Cokolwiek by to nie było, to cholerstwo, to ja będę z tym walczył. Dziewczyna, żeby schudnąć, połknęła larwy tasiemca. Jej organizm jest wyniszczony. Niech pani na mnie spojrzy, niech pani na mnie spojrzy. To wszystko. Bardzo proszę sobie usiąść, zaczekać. Na szpitalny oddział ratunkowy przychodzi 24-latka. Od jakiegoś czasu źle się czuje i jest bardzo nerwowa. Z dziewczyną przyszła młodsza siostra, która od niedawna mieszka z nią i jej chłopakiem. A co się dzieje? Siostra bardzo źle się czuje. A konkretnie? Od paru dni strasznie mnie boli głowa i wymiotuje. Powiedz o tym, że źle widzisz. Wiem, Klaudia, co mam mówić. Młoda kobieta bardzo źle się czuje. Jest też przytłoczona głośnym i pretensjonalnym zachowaniem młodszej siostry. Dobrze. Trzeba będzie wypełnić zgodę na badania oraz zgodę na udzielenie informacji o stanie zdrowia. Bardzo proszę, wypełnić i mi oddać. Legitymacja. Ała. Co się dzieje z tą ręką? Nie wiem, tak mnie jakoś wygina od rana, jakby mnie skurcz chwycił. I z nogą też tak mam. No to proszę panią, trzeba mówić takie rzeczy. No to przecież siostra powiedziała. Klaudia, przestań. Nie lubię, jak robisz scenę. Nie robię scen, tylko o ciebie dbam. Wypełnić i mi oddać. Chodź, wypełnimy te papiery. Naprawdę nie mam pojęcia, co się z nią dzieje. Mieszkam z nią i z Miłoszem, jej chłopakiem. Jakieś pół roku. I na początku taka nie była. Dopiero od jakichś 2 tygodni, jak zaczęła się źle czuć, to strasznie na mnie wrzeszczy. Normalnie była zawsze aż zbyt spokojna. A teraz zachowuje się jak jędza. Może dlatego, że ją ta głowa tak boli. Karetka. Pogotowie przywozi młodego chłopaka, który miał wypadek na stoku. Co mamy? Snowboardzista. Upadek bez utraty przytomności. Wydolny oddechowo, krążeniowo. Skarży się na ból prawego stawu skokowego. Nie podaje innych dolegliwości. Głowa bez łóżko. widocznych urazów. Chłopak był w kasku. Właśnie widzę. Deskę? Zaraz przyniesiemy deskę. Pomóżcie mu. Mogę zabrać? Tak, ale na chwilę. Chłopak zwichnął sobie nogę. Studiuje prawo. Jednak dzisiaj zamiast iść na zajęcia, pojechał na stok. Teraz boi się reakcji swojego surowego ojca. Ostrożnie. Pomalutku. Czyli co? Nieostrożna jazda na snowboardzie była, co? Szalało się na stoku. A, tam nieostrożna. Chyba kostka mi się lekko wygięła i to tyle. Kostka? W bucie do snowboardu? Dziwne. No, miałem lekko zawiązane i może to dlatego. Może pani przytrzymać? Pomalutku. Wyżej. Pasją studenta są sporty ekstremalne, co bardzo nie podoba się jego ojcu, który uważa, że syn powinien poświęcić się nauce, a potem karierze prawnika. Student ma nadzieję, że lekarze szybko opatrzą mu nogę i będzie mógł wrócić do domu, a ojciec nie dowie się o tym, że był nieobecny na wykładach. Ale co, na poważnie myślisz o tym sporcie? Na poważnie, to ja muszę myśleć o moich studiach prawniczych. Mój ojciec by mnie zabił. Boli tu? Dosyć. A możesz sam poruszać? Nie bardzo. Możesz. A uderzyłeś się w jakieś inne miejsce? Może Nie, tylko ta noga. tylko noga boli, tak? Zrobimy w takim razie rentgen stawu skokowego.
A bandaż nie wystarczy? Nie, bez zdjęcia niczego nie zrobię. Nie potrwa to długo. Ale na pewno mam ważną sprawę. A co, jakaś randka się szykuje? W każdym razie kobieta. Nie potrwa długo, obiecuję. Cierpliwości trochę. Dobrze, dziękuję. Chłopak w gorącej wodzie kąpany. Wszystko szybko, nic mu nie jest. Naprawdę znam takich. Ale nie ma uproś. Randka czy nie, musimy zrobić to prześwietlenie, a później zobaczymy, co z tą jego nogą. Chłopak jest już po prześwietleniu stawu skokowego. A długo to jeszcze potrwa? Słuchaj, no myślę, że niedługo. Mam bardzo ważną sprawę. Wiesz co, jak tylko będzie zdjęcie, to na pewno cię wywołają. Jest coraz bardziej zniecierpliwiony. Wyraźnie gdzieś mu się spieszy. A co ci się stało? A taki mały wypadek na snowboardzie. Wróciłem się. To nieprzyjemna sprawa. No nie bardzo. Słuchaj, gdyby pielęgniarka przyszła, mogłabyś powiedzieć, że jestem w toalecie? Ale ja nie wiem, jak tutaj jeszcze długo zostanę. No wiesz, to jest bardzo ważna sprawa. Naprawdę muszę iść. Proszę cię. No dobrze, nie ma sprawy. Dzięki wielkie. Pomóc ci jakoś? Dam radę. A ty dokąd się wybierasz? A do toalety chciałem. Czekam na zdjęcie. Siadaj, Mateusz, pielęgniarka cię zawiezie do toalety. I nie ruszaj się stąd, ja sprawdzę, co z tym zdjęciem, tak? Dobrze. Doktor Michał Morawski zbada teraz młodą kobietę, która przyszła do szpitala z siostrą. Zwykle spokojna dziewczyna od jakiegoś czasu jest bardzo nerwowa. Poza tym ma cały szereg nietypowych i niepokojących objawów. Skarży się pani na bóle głowy i wymioty, tak? Tak. Proszę otworzyć buzię, wyciągnąć język szeroko. Troszkę pani jest odwodniona, to pewnie przez wymioty. Nie widzę objawów infekcji. Saturacja i ciśnienie w normie. Dobrze. Skarży się pani też na przykurcze prawej ręki i nogi, tak? Tak, i na nogę też trochę utykam. Dobra. Teraz panią zbadam. Podnosimy głowę. Dobrze. Objawy oponowe ujemne. Może pani zdjąć skarpetki? Ja pomogę. Proszę dać. Tu jest dobrze. Dobra. Proszę usiąść. Wygląda na to, że ma pani zwiększone napięcie mięśniowe z prawej strony. To znaczy? Proszę pani, mówiła pani też, że coś pani ma jakiś problem z oczami, tak? No tak, takie mroczki mi się pojawiają. Dobrze, proszę patrzeć na mnie prosto. Panie doktorze, coś mi jest poważnego? Wie co, nie wiem, no ma pani rzeczywiście bardzo niepokojące objawy, ale na razie trudno jeszcze powiedzieć. Zrobimy tak, na szybko tomografię, proszę założyć węflon, pobrać krew i robimy morfologię z rozmazem, dobrze? Ale po co tomografia głowy? No, musimy panią zbadać, żeby wiedzieć, co pani jest, dobrze? Dziewczyna martwi się o zdrowie swojej siostry, ale też nie potrafi zrozumieć, dlaczego ta od dłuższego czasu jest na nią zła. Czy ma to związek z chorobą, czy może siostra ma powód, by tak się zachowywać? Jadę na badania, na razie nic nie wiem. Ale co ci powiedzieli? Nic mi nie powiedzieli. Jak nie chcesz tu siedzieć, to idź. Ja sobie dam radę sama. Panie doktorze, co jest mojej siostrze? Jeszcze nie wiem, bardzo przepraszam. Aha, przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie. Czy zwróciła pani uwagę, że u siostry na jakieś zmiany w zachowaniu na przykład? No pewnie, że zauważyłam. Jest na mnie wściekła i nie wiem o co. Kompletnie jej nie poznaję. Ona od dziecka była cicha i spokojna. Nigdy się tak nie zachowywała. Rozumiem. Bardzo pani dziękuję. Panie doktorze, ale proszę powiedzieć mi coś więcej. Ja naprawdę się martwię. Jedziemy na badanie, proszę poczekać. Pacjentka ma bardzo niepokojące objawy. Coś złego dzieje się w jej mózgu. Do tego wymioty, bóle głowy, kłopoty ze wzrokiem. No i te zmiany w zachowaniu, o których mówiła jej siostra. Oczywiście mogą się o coś pokłócić, ale takie zmiany mogą świadczyć o zaburzeniach neurologicznych. Dziewczyna przechodzi teraz tomografię głowy. To kluczowe badanie w przypadku zaburzeń funkcjonowania mózgu. Doktor Michał ma nadzieję, że dowie się dzięki niemu, co dolega jego pacjentce. Cholera jasna, ma drgawki. Klonazepam 1 mg. Niech pani na mnie spojrzy. Niech pani na mnie spojrzy. Tutaj, patrz, tutaj coś jest.
Dziewczyna jest zazdrosna o to, że siostra jest szczupła. Wiem, że zabrzmi to nieprawdopodobnie. Larwy w oku, larwy w mózgu. Zrobiłam straszną... Pacjentka przyznaje, że połknęła larwy tasiemca, bo chciała schudnąć. Ała, Co się dzieje? Noga? ale ta druga. Druga? Kolano. Okazuje się, że snowboardzista jest poważnie chory. Chłopak ma raka kości. Co się dzieje? Mateusz? Mateusz? Słyszysz mnie, Mateusz? Chcą mi amputować nogę. Dalsze badania wykazują, że ma przerzuty do płuc. No faktycznie, wiesz co, tego to się nie spodziewałam. Będę walczył. Znasz mnie. Snowboardzista. Upadek bez utraty przytomności. Pogotowie przywozi snowboardzistę, który miał wypadek na stoku. Chociaż chłopak ma zwichniętą nogę, chce jak najszybciej iść do domu. To tyle. Wszystko szybko, nic mu nie jest. Naprawdę znam takich. Student chce opuścić szpital. Mogłabyś powiedzieć, że jestem w toalecie? A ty dokąd się wybierasz? Nic mi nie powiedzieli, jak nie chcesz... Na oddział ratunkowy przychodzi dziewczyna z młodszą siostrą. Nigdy się tak nie zachowywała. Od jakichś 2 tygodni, jak zaczęła się źle czuć, to strasznie na mnie wrzeszczy. Lekarze podejrzewają, że pacjentka ma zmiany neurologiczne w mózgu. Dziewczyna dostaje ataku drgawek. Niech pani na mnie spojrzy. Niech pani na mnie spojrzy. Dobrze, zaraz będzie pielęgniarka, dostanie pani lekarstwo. Dziewczyna nie zgłaszała lekarzowi, że choruje na padaczkę. Dlatego jest niemal pewna, że atak ten ma związek ze zmianami w jej mózgu. Dobra. Wycisza się. Po podaniu leku drgawki powoli ustępują. Drgawki ustały. Teraz muszę czekać na wyniki badania tomograficznego. Mam nadzieję, że one coś wykażą, ponieważ stan pacjentki jest naprawdę bardzo poważny, a ja na razie nie jestem w stanie powiązać tej ilości objawów z żadną konkretną chorobą. Jesteście. Doktor Anna ma już zdjęcia stawu skokowego swojego pacjenta. Snowboardzista coraz bardziej się niecierpliwi i ma nadzieję, że lekarka pozwoli mu szybko opuścić szpital. Ja nie widzę tutaj żadnych złamań. Czyli nic mi nie jest? Słuchaj, ja nie powiedziałam, że nic ci nie jest, tylko że nie widzę tu żadnych złamań, tak? Czyli mogę iść, bo mam ważną sprawę. Nie, na razie nie możesz. Najpierw założymy ci szynę gipsową. Agnieszko, przygotuj materiał, dobrze? Szynę gipsową, ale ja nie mogę. Mój tata jak się dowie, że nie byłem w zajęciach, tylko na desce, to... Słuchaj, przykro mi, tato będzie musiał jakoś przyjąć to do wiadomości. A na jak długo? Na pewno po 7 dniach musisz zgłosić się do kontroli, do poradni pourazowej. No a do tej pory musisz sobie robić takie zastrzyki przeciwzakrzepowe w brzuch. Zastrzyki? Ale czemu zastrzyki, skoro nic mi nie jest? Słuchaj, wiesz co, to jest takie rutynowe działanie. Za każdym razem pacjent dostaje zastrzyki przeciwzakrzepowe, jak ma unieruchomioną nogę, bo wtedy jest to ryzyko zakrzepicy. Ale wszystko ci wytłumaczymy, nic się nie martw. Nie no, spoko, dam sobie radę. Nigdy w to nie wątpiłam, słuchaj, wyglądasz na zaradnego, naprawdę. Chłopak ma już nogę w gipsie i może zostać wypisany ze szpitala. Teraz jednak ojciec na pewno dowie się, że jego syn opuścił zajęcia. Dzwoniłeś po rodziców? No, mogę zadzwonić do taty, no, on ma samochód, weźmie mieli sprzęt. Dobra, to zadzwoń, uważaj na siebie, jeszcze wypiszę ci te recepty na zastrzyki Dobrze. przeciwzakrzepowe. Poczekaj. Proszę, dasz radę sam, czy pomóc ci? Tak, spróbuję. Trzymaj. Wystraszony chłopak dzwoni do ojca. Tata? No cześć. Tak, byłem na zajęciach. Właśnie jedę do mamy. Tak, możemy się spotkać na miejscu. No pa. Snowboardzista nie odważył się powiedzieć w tym momencie ojcu prawdy, choć zdaje sobie sprawę, że nie ominie go kolejna awantura. Umówił się z ojcem w szpitalu, bo tu na innym oddziale leży jego mama. Przeszła właśnie poważną operację i chłopak chciał ją odwiedzić, zanim pojawi się ojciec. Pani doktor? Już mam receptę. Wykup sobie te zastrzyki, dobrze? Dobrze, a mój sprzęt? A już idę.
A gdzie jest ten jego kask? Tam jest kask, a O, tu są to gogle. dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze gogle, tylko to trzeba jakoś zamontować. Wszystko? Proszę pana, pani doktor! Mateusz? Co się dzieje? Mateusz? Mateusz? Słyszysz mnie, Mateusz? Mateusz? Chłopak stracił przytomność. Może to oznaczać, że dolega mu coś poważniejszego niż zwykła kontuzja. Doktor Anna musi teraz od nowa rozpocząć badania. Ciśnienie w normie. Dziękuję. Źrenice reagują prawidłowo. Co mi się dzieje, pani doktor? Jeszcze nie wiem, ale powiedz mi, czy ty chorujesz na coś przewlekle, na przykład na cukrzycę? Nie, nic z tych rzeczy. Nie? To sprawdźmy glukozę, to może być hipoglikemia. A wcześniej nie zdarzały ci się już takie omdlenia? Nie, pani doktor. Zrobimy podstawowe badania EKG jeszcze. Student jest przestraszony. Nie dlatego, że może być chory, ale dlatego, że może nie dotrzeć na spotkanie z rodzicami. Bardzo martwi się o swoją mamę. No słyszę pojedyncze świsty w płucach. Ty palisz? Czasami zdarza mi się, ale rzadko, naprawdę. To będzie jeszcze rentgen płuc. Pani doktor, ja naprawdę nie mogę. Ja muszę stąd iść. Nie, ja nie mogę cię puścić, naprawdę. Jeszcze glukoza dożylniej, nie mogę cię puścić. Pani doktor, ja mam ważną sprawę. Ja muszę wyjść. Dobrze, to powiedz, może ja ci mogę jakoś w tej sprawie pomóc, co? Nie, dziękuję. No to musisz tutaj zostać. To omdlenie nie musi oznaczać choroby. Ale nie będę ukrywać, że często przy okazji takich z pozoru błahych omdleń odkrywamy naprawdę poważne problemy zdrowotne. Młoda kobieta jest zdenerwowana zachowaniem siostry i postanawia zadzwonić do jej chłopaka. No cześć, Miłosz. Przepraszam, że zawracam ci głowę, ale Dorota jest w szpitalu. Nie chciała cię martwić, ale jak wyszedłeś na zajęcie, strasznie źle się poczuła i zaciągnęłam ją prawie na siłę. Jestem tu z nią sama i tak się martwię. Chciałabym, żebyś przyszedł. Dziewczyna od dawna bez skrupułów kokietuje chłopaka siostry. Świetnie, pa. Miłosz jest super. To taki fajny, ciepły i opiekuńczy facet. Moja siostra jest szczęściarą. To jest chyba w ogóle jej pierwszy chłopak. No, w każdym razie dobrze, że tu przyjdzie. Nie będę z nią tu sama. Kiedy dziewczyna czeka na chłopaka siostry, doktor Michał ma już wyniki badań krwi pacjentki. Ma pani znaczną anemię, obniżone białko, albuminy i eozinofilię w rozmazie z morfologii. Nie rozumiem, co to znaczy. To może oznaczać, że ma pani alergię. Ale ja nie jestem alergiczką. Może to też świadczyć o obecności jakichś pasożytów w organizmie. Jakich pasożytów? Dlaczego pani tak się denerwuje? To jest tylko hipoteza. Nie widziałem jeszcze wyników tomografii, więc trudno tutaj o jakieś wnioski. Ale jakie pasożyty? Nie wiem, jak mówiłem, to jest tylko hipoteza. Dziewczyna bardzo się zdenerwowała, kiedy doktor Michał wspomniał, że przyczyną jej dolegliwości mogą być pasożyty. Wie, że ukrywa prawdę przed lekarzami. Wszystko w porządku? Oczy. Nie wiem, znowu mam te mroczki. Nie widzę za dobrze. Proszę na mnie spojrzeć. Do góry spojrzeć. Dobrze, i teraz na mnie. Problemy ze wzrokiem niepokoją lekarza. Postanawia więc poprosić o konsultację okulistę. Boże, jak ty wyglądasz. Może chcesz sobie makijaż poprawić? Klaudia, daj mi spokój. O co ci chodzi? Nie chciałam nic złego. Martwię się po ciebie po prostu. To się nie martw. Chciałam ci tylko powiedzieć, że zadzwoniłam po Miłosza. Przyjedzie tu. I co, cieszysz się? Nie wiem, o co ci chodzi. No jasne, że się cieszysz. Będziesz sobie mogła z nim rozmawiać. Taka wypiętrzona w przeciwieństwie do mnie. Jak zwykle zresztą. Mam nadzieję, że jesteś na mnie taka okropna, bo jesteś chora. I jak cię wyleczą, to znowu będziesz normalna. Pacjentka doktora Michała jest wyraźnie zazdrosna o swoją młodszą siostrę. Czuje się nieatrakcyjna i gruba. Boi się, że siostra odbije jej chłopaka. Na pewno? Dziękuję naprawdę. Student, który w izbie przyjęć stracił przytomność, wciąż niecierpliwie czeka na wyniki badań. Coś wiadomo na temat wyników? Na temat wyników, no niestety jeszcze nie. A chociaż może nie wiem, za ile, za jaki czas?
O, wie pan co, tak za 40 minut, może do godziny powinny być. Aha, dobrze, dziękuję. Proszę. Chłopak ma już dosyć czekania. Korzystając z nieuwagi pielęgniarki, wymyka się z sali, by odwiedzić mamę, która leży na innym oddziale. To do niej przez cały czas tak się spieszył. Martwi się o nią i chce wiedzieć, jak się czuje. Jest z mamą bardzo związany. Cześć, mamo. No cześć, synku. No cześć. Jesteś wreszcie, no. Co ci się w nogę stało? A nic. No jakże nic? Przecież widzę. Pokaż tą nogę. Co to? Złamanie? Na nartach ci się tak stało? Nie na nartach, na snowboardzie. I nie złamanie, tylko zwichnięcie. A nic się nie dzieje, No spokojnie. nie, no. A tata wie? Nie, jeszcze nie wiem. Nie chciałem powiedzieć, że moja mama leży w szpitalu. Zaraz by jej powiedzieli, że zemdlałem, że mam dodatkowe badania. To tylko skręcenie nogi. A ona i tak by się niepotrzebnie martwiła. Po krótkim spotkaniu z mamą student wraca na oddział ratunkowy. Zamierza szybko załatwić sprawę badań. Uważa, że jest zdrowy, a omdlenie to tylko wynik stresu. A pan to, przepraszam, gdzie się podziewał? Ale się byłem. W kurtce? Tak jakoś wyszło. Są może wyniki? Na razie nie. Jak będą, to dam znać, dobrze? Dziękuję. Na szpitalnym oddziale ratunkowym zjawia się chłopak pacjentki, u której lekarze podejrzewają pasożyty. Chłopak bardzo martwi się o swoją dziewczynę. Strasznie się cieszę, że już jesteś. Dorota na mnie krzyczy, boję się z nią rozmawiać. Miłosz, ona wie o nas. Przestań, Klaudia. Nie ma żadnego nas, mówiłem ci już. Miłosz, ja wiem, że ty chcesz być w porządku, ale trudno, stało się. Musimy jej powiedzieć. Co? Nic jej nie powiemy. Gdzie ona jest? Tamte drzwi, Które? tamte. Wygląda na to, że chłopaka coś łączy z siostrą dziewczyny. Misiu, cześć. Jak się czujesz? Już troszkę lepiej. Miłosz, tak nie może dłużej być. Powiedz mi jej prawdę, ona i tak wszystko wie. Czy ty zwariowałaś, Klaudia? Wyjdź stąd, proszę cię. A co, nie masz odwagi jej teraz o tym powiedzieć? Stańcie! Widziałam was, rozumiecie? 2 tygodnie temu, jak poszliśmy w trójkę do klubu. Widziałam, jak się całowaliście. Dorota, przepraszam. To było głupie i nie powinno się zdarzyć. Ja wtedy za dużo wypiłem. Naprawdę. Nie chciałem, to nic dla mnie nie znaczyło. Przepraszam, ja... Jak możesz tak mówić? Jak możesz mówić, że to dla ciebie nic nie znaczyło? Przestań, Klaudia, tłumaczyłem ci i wyjaśniałem. Nic z tego nie będzie. Dorota, przepraszam. Wyjdźcie stąd! Wyjdźcie stąd oboje! Państwa, co tu się dzieje? Proszę o spokój. A najlepiej będzie, jak państwo wyjdą, dobrze? Proszę wyjść. Tak. Proszę wyjść. Spokojnie, dobrze? Przecież ja wiem, że jemu na mnie zależy. Odkąd się wprowadziłam, widziałam, jak na mnie patrzył. A wtedy, gdy już zaczęliśmy się całować na tamtej imprezie, to byłam pewna. On tylko sam przed sobą musi się przyznać, że się po prostu we mnie zakochał. Ta siostra Doroty to wariatka. No tak, no całowałem się z nią, jest mi strasznie głupio. Bo ja kocham Dorotę. A jej siostra kompletnie tego nie rozumie. Ubzdurała sobie, że ja chcę z nią być. I w lewo. I sprawdzimy jeszcze drugie oko. Doktor Morawski zlecił konsultację okulistyczną swojej pacjentki. Lekarz okulista wykonał już pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. W tej chwili bada dno oka pacjentki. Więc w prawym oku jest widoczny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, co wskazuje na wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Jest jeszcze coś, ale to omówimy później. Dziękuję bardzo. Nie chciałem niepotrzebnie denerwować pacjentki, ale znalazłem w jej prawym oku jakąś dziwną strukturę. Coś tam po prostu jest, chociaż nie wiem co. Samo badanie dna oka tego nie rozstrzygnie. Rezultat badania okulistycznego pacjentki doktora Michała jest bardzo niepokojący.
Lekarze muszą porównać pozostałe wyniki. Tymczasem doktor Anna ma już wyniki badań krwi snowboardzisty. Wiele mogło być ze stresu po kontuzji na stoku. A, czyli mogę iść? No nie tak szybko. A dlaczego? No właśnie dlatego, wiesz co, cały czas mnie niepokoją te świsty w płucach i na wszelki wypadek zrobimy ci jeszcze rentgen płuc, dobra? I potem obiecuję puścić cię już do domu. Pielęgniarka za chwilę zawiezie cię na badanie. Ale ja nie mogę. Ale jak to nie możesz? Co, znowu się na randkę śpieszysz? Nie, to nie randka. To moja mama. Ona leży na innym oddziale. Miała operację. Byłem u niej. Powiedziałem, że mam skręconą nogę. Martwię się o nią. Mógłbym ją odwiedzić? Proszę. No dobra, idź. Tylko szybko wracaj i pamiętaj o kulach, tak? Dziękuję. Student jest przekonany, że nic mu nie dolega i teraz najważniejsze jest dla niego, by mama nie dowiedziała się, że lekarze nadal go badają. Wiem, że może przesadzam, czepiam się z tym rentgenem płuc, ale kiedy taki młody, wysportowany chłopak traci przytomność, to nie jest to normalne. A dobre wyniki wcale mnie nie uspokajają. Wręcz przeciwnie, one mi sugerują, że mam szukać dalej. Chłopak wraca do swojej mamy, gdzie czeka na niego także ojciec. Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Bo nie ma o czym, to tylko zwichnięcie. Mówiłem ci, że ten snowboard to jakieś fanaberia. Tylko strata pieniędzy i niebezpieczeństwo. Sam na to zarobiłem, a niebezpieczne to jest życie, tato, wiesz? Nie będę całe życie siedział w kącie, nic nie robił. Mateusz, czy wy zawsze musicie się tak kłócić z ojcem? Twój syn uważa, że moja praca jest nudna, że urzędnik to jest gorsze niż złodziej. Ale zapomina, że dzięki mojej pensji go wychowaliśmy. Muszę iść. Gdzie? Student nie chce kłócić się z ojcem, dlatego wychodzi z sali. Mężczyźni od dawna są w konflikcie. Chłopak uważa, że ojciec go nie rozumie. Ojciec z kolei chce jak najlepiej dla syna, ale nie potrafi z nim rozmawiać. I tak jest cały czas. On się wszystkiego boi. Nie dogadujemy się. Trudno. Nie jeden mam kosę z ojcem. Ale mamę mam naprawdę ekstra. To dziwne, to dziwne. Doktor Michał otrzymał wyniki tomografii mózgu swojej pacjentki. Przypadek młodej kobiety jest bardzo trudny. Lekarze muszą się naradzić. A co to, ropień? Nie, tam nie było żadnych objawów infekcji. Na krwiaka też to nie wygląda. Ani na nowotwór. No to co? Posłuchaj, Arek też coś odkrył. W oczach ma obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. To się zgadza, wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Ale w prawym oku ma coś jeszcze. Coś jakby guz. Nowotwór to nie jest, znam się na tym. No to słuchajcie, nie ropień, nie krwiak, coś jakby guz. Ja bym powtórzył badania. Czekaj. Zgadzamy się wszyscy, że to jest coś nietypowego, tak? Zdecydowanie tak. Dajcie mi chwilkę, ja się zastanowię, dobrze? Lekarze wciąż starają się postawić diagnozę pacjentce. Tymczasem jej młodsza siostra wciąż jest przekonana, że chłopak pacjentki jest w niej zakochany, mimo że ten wyraźnie zaprzecza. Do dziewczyny to jednak nie dociera. Idzie porozmawiać ze swoją siostrą. Jak się czujesz? Idź stąd. Co? Wyjdź stąd. Idź do mojego domu. Spakuj się i wynoś się. W akademiku na pewno znajdziesz sobie 1 000 000 chłopaków. A mojego nareszcie zostaw w spokoju. Rozumiesz? Wyjdź stąd. Zrozpaczona dziewczyna postanowiła w końcu wyrzucić z domu młodszą siostrę. Uważa, że to ona przez cały czas prowokowała jej chłopaka. Co się stało? Po co tam znowu poszłaś? Idź sobie do niej i sam się zapytaj. A jak sobie uświadomisz w końcu, że to mnie kochasz, to nie przychodź do mnie. Ja cię już nie chcę. Dorota, przepraszam. Ja cię naprawdę kocham, rozumiesz? Jak ja was wtedy zobaczyłam, jakby mi ktoś
nóż w serce wbił. Ty nawet nie wiesz, jak ja się czułam. Wiem, że to, co zrobiłem, było głupie. Przepraszam i obiecuję, że nigdy... Klaudia zawsze była ode mnie ładniejsza. Ładniejsza, zgrabniejsza. Bardziej wygadana. Zawsze się za nie chłopcy oglądali. Nawet rodzice ją wolą. A ja zawsze w kącie. Taka szara mysz. To nieprawda. Jesteś piękna i mądra. Dorota, co ja mogę zrobić, żeby to naprawić? Możesz tu po prostu ze mną posiedzieć. Dokładnie, poproszę cię, jak będziesz tylko coś wiedział, to nie... Student, który uszkodził nogę na snowboardzie, przeszedł właśnie prześwietlenie płuc. Doktor Anna prosiła radiologa, by jak najszybciej wykonał opis zdjęcia. Chłopak nie przyznał się rodzicom, że może być poważnie chory. Pan jest ojcem Mateusza. Witam, Anna Nowicka, prowadzę pana syna. A co tu jeszcze jest do prowadzenia? Przecież to jest tylko zwykła skręcona kostka. Tak się składa, że tak jakby jak zemdlałem. Zemdlałeś? Dokładnie, ja osłuchiwałam pana syna i niepokoiły mnie mocne świsty, dlatego zrobiliśmy jeszcze na wszelki wypadek prześwietlenie płuc. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Mam tego dosyć. Ała, Co się dzieje? Noga? noga, tak. Ale ta druga. Druga? Kolano. Ale często cię boli? Pobolewa. Od dawna? Od pół roku, jak zacząłem uprawiać sporty ekstremalne. To niedobrze. Niespodziewanie wychodzi na jaw, że studenta boli także druga noga, a zdjęcie rentgenowskie jego płuc bardzo zaniepokoiło radiologa. Tak, właśnie zdjęcie tego chłopaka i od razu coś rzuciło mi się w oczy. Proszę siadaj, chciałem ci to pokazać. Lekarze odkrywają, że snowboardzista ma nowotwór kości i przerzuty do płuc. Potrzebna będzie dalsza diagnostyka. Dobrze. Chcą mi amputować nogę. Pani syn ma zmianę nowotworową, niewielką zmianę na płucu. Doktor Anna mówi matce studenta, że jej syn ma raka. Będę walczył. Znasz mnie. Pani Doroto, musimy porozmawiać. Doktor Michał ma zaskakującą diagnozę. Uważa, że w oku i mózgu pacjentki zagnieździł się pasożyt. Wiem, że zabrzmi to nieprawdopodobnie. Larwy w oku, larwy w mózgu. Zrobiłam straszną... Dziewczyna przyznaje się, że połknęła larwy tasiemca, bo chciała schudnąć. Wyjdźcie stąd! Pacjentką jest dziewczyna, której atrakcyjna siostra próbuje odbić chłopaka. Nigdy się tak nie zachowywała. Coś złego dzieje się w jej mózgu. Podczas badania dziewczyna dostaje ataku drgawek. Lekarze wciąż nie wiedzą, co jej jest. Niech pani na mnie spojrzy. Co? Strzelało się na stoku? Karetka przywozi poszkodowanego snowboardzistę, który nie chce powiedzieć rodzicom, że miał wypadek na stoku. Student niespodziewanie traci przytomność. Co się dzieje? Mateusz? Mateusz? Słyszysz mnie, Mateusz? Przy okazji takich z pozoru błahych omdleń odkrywamy naprawdę poważne problemy zdrowotne. Ała. Co się dzieje? Noga? Okazuje się, że chłopak jest poważnie chory. Lekarze diagnozują raka kości z przerzutami do płuc. Zobacz, ten cień to może być zmiana charakteru łagodnego, ale też może być guz. No faktycznie, wiesz co, tego to się nie spodziewałam. Potrzebna będzie dalsza diagnostyka. Dobrze. Zrobimy tomografię klatki piersiowej, ale najpierw rentgen drugiej nogi. Drugiej nogi? Tak, boli go, ja to muszę sprawdzić. Zaraz go tu przyprowadzę. Ten ślad na płucach to nie musi być nowotwór, ale może. Jest mały i to może być przerzut. Chłopaka od dawna boli kolano, zemdlał i to niestety bardzo mnie martwi. Nie wiem, czy on jeszcze nie ma jakichś poważnych zmian w tym kolanie. Piotr? Doktor Michał ma zaskakującą teorię na temat choroby swojej pacjentki. Mam pewien pomysł. Ja podejrzewałem to już od samego początku, ale miałem za mało danych. To Błagam cię, puentuj. Myślę, że ona może mieć jakieś pasożyty i w oku, i w mózgu. To jest rzeczywiście nietypowe. No i co proponujesz? Przenieść ją na neurochirurgię i tam diagnozować pod tym kątem. To do dzieła. Lekarz musi teraz przekazać swoją hipotezę pacjentce i uzyskać jej zgodę na przeniesienie na oddział neurochirurgii. Nie jest jednak pewien, jaka będzie reakcja dziewczyny. Musimy porozmawiać. Mogę pana prosić, żeby pan wyszedł? Ale proszę mówić przy nim. Dobrze.
Ma pani bardzo nietypowe zmiany w mózgu i w gałce ocznej. Nie jestem teraz w stanie stwierdzić z całą pewnością, co to jest. Wiem tyle, że nie są to żadne guzy. Natomiast podejrzewam, że to mogą być jakieś pasożyty. Pasożyty? W oku? W głowie? No wiem, jak to brzmi. Ale, panie doktorze, pasożyt może się przemieszczać? Tak, to jest prawdopodobne. Dlatego chciałbym teraz przenieść panią na oddział neurochirurgii i tam wykonać diagnostykę w tym kierunku. Ja muszę coś powiedzieć. Zrobiłam straszną głupotę. Dorota, co zrobiłaś? Kupiłam w internecie larwy tasiemca i je połknęłam. Jak to połknęłaś? Po co? Chciałam być chuda. Chuda i zgrabna jak Klaudia. Jak ja was wtedy zobaczyłam, się załamałam. Chciałam ci się podobać tak jak ona. Dziewczyna dowiedziała się z internetu, że wiele kobiet stosuje metodę odchudzania larwami tasiemca. Nie wiedziała, że pasożyty mogą się przemieszczać w ludzkim organizmie i powodować utratę zdrowia, a nawet życia. To jest naprawdę straszna głupota. Ale większą głupotą jest to, czego pani nie zrobiła. Nie przyznała się pani od razu. Ale to naprawdę może być to? Niestety tak. To naprawdę mogą być larwy tasiemca. Wiem, że zabrzmi to nieprawdopodobnie. Larwy w oku, larwy w mózgu. To rzadkie, ale jak najbardziej możliwe. Dziewczyna połknęła larwy tasiemca. A te wraz z krwiobiegiem przedostały się do oka, mózgu i tam się zagnieździły. Trzeba je jak najszybciej usunąć, zanim jeszcze bardziej urosną. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie mieści mi się w głowie, że Dorota zrobiła coś takiego. I to jeszcze w pewnym sensie przeze mnie. Wyniki badań przeraziły studenta. Poprosił doktor Annę, by powiedziała jego mamie, że jest chory na raka. Jestem Anna Nowicka, prowadzę pani syna. Mateusz ma zwichniętą nogę, ale także zemdlał i dlatego zleciłam dodatkowe badania. Jak to zemdlałeś? No tak, i właśnie przy okazji tych badań odkryliśmy, że pani syn ma zmianę nowotworową, niewielką zmianę na płucu. Jezus Maria, na płucu? Tak, a przy okazji prześwietliliśmy jeszcze kolano, ale nie to w kontuzjowanej nodze, tylko to drugie. I okazało się, że tam też jest zmiana. Jezus, też rak? Niestety tak, nie wiemy jeszcze jaki. Na razie jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć na pewno. Syn teraz będzie musiał przejść szczegółowe badania. To ja zostawię państwa samych, dobrze? Musiu. Popatrz na mnie. Ja dam radę, wiesz? Naprawdę się postaram. Będę walczył. Znasz mnie. Wiem, wszystko wiem. Dam radę, tak? Wiesz. Wiem. Ten chłopak choruje prawdopodobnie na nowotwór kości, a w płucach może być przerzut. Życzę mu, żeby diagnoza była jak najlżejsza i żeby wyzdrowiał. Będzie dobrze. Dam radę. Cokolwiek by to nie było, to cholerstwo, to ja będę z tym walczył. Dorota Mysińska przeszła skomplikowaną operację na oddziale neurochirurgicznym, podczas której usunięto z jej mózgu larwę tasiemca. Druga larwa została usunięta z oka, które lekarzom cudem udało się ocalić. Po zabiegach operacyjnych pacjentka została przeniesiona na oddział chorób zakaźnych. Tak mi wstyd. Zachowałam się jak kretynka i doprowadziłam się do takiego stanu. Moja siostra? Na razie nie chcę jej widzieć. A Miłosz? Miłosz jest cały czas przy mnie i bardzo się stara. Mam tylko nadzieję, że uda nam się jeszcze jakoś to wszystko poukładać. Syneczku, dziecko kochane.
Już okej, już dobrze. Szczegółowe badania, jakie przeszedł Mateusz Bojarski, wykazały, że zmiana w nodze jest kostniako-mięśniakiem. To groźny nowotwór. Lekarze prawdopodobnie będą musieli amputować nogę chłopaka. Jednak guz w płucu okazał się łagodny i został wycięty. W mięsnym kolejce nawet Jest dobra stał kuchnia, troszkę. naprawdę. Słuchaj, soczek masz. Dziecko kochane, no i jak się czujesz? Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Nie spodziewałem się, że to może się tak skończyć. Chcą mi amputować nogę. A ja ciągle myślę, że to jakiś sen. No ale co by się nie stało, to ja będę walczył. Nie poddam się. Może mi wreszcie powiesz, dlaczego ciągle chudniesz? Dlaczego przesiadujesz w łazience? Do szpitala trafia dziewczyna, która chorowała na anoreksję. Jej matka boi się, że córka znowu zaczęła się głodzić. Ratownicy przywożą na oddział mężczyznę porażonego prądem. Jego prawa noga jest spalona. Ojciec 5 dzieci jest jedynym żywicielem rodziny. Okazuje się, że dziewczyna z podejrzeniem anoreksji ma obrzęk mózgu. Zaczyna się walka o jej życie. Stąd nie ruszę, dopóki się nie dowiem, co z Julką. Czemu ja się od razu nie domyśliłam, że to ma jakiś związek z tym draniem? To obrzęk mózgu, bierzemy ją na OJOM, szybko. Agnieszka? Jeśli ona z tego nie wyjdzie, to ja sobie tego nigdy nie wybaczę. No nie ukrywam, że jeżeli zabieg się nie powiedzie, to konieczna może się okazać amputacja. Nie. Jak amputacja? Ale naprawdę, spokojnie, proszę pani. Grażynka! Spokojnie. Mój ojciec to najtwardszy facet, jakiego znam. Musi go cholernie boleć. Dobrze by było, żeby do mamy też to dotarło. Marek, jesteś... Dziwnie, że jestem.